Film przedstawia krótkie urywki z materiału dotyczącego opisu przebiegu działań związanych z I wojną światową w miejscowości Bajtkowo, gmina Ełk. Nie mogę Państwu przedstawić całego przebiegu, gdyż film trwałby kilka godzin. Widoczne cmentarze w tej miejscowości z tego okresu, w centralnej części wsi i przy kościele, nie mówią, co naprawdę tutaj się wydarzyło i dlaczego w tych miejscach pochowano żołnierzy. Możemy znaleźć w internecie krótkie opisy, że doszło do potyczek zbrojnych pomiędzy oddziałami rosyjskimi i niemieckimi w lutym 1915 roku. Ale każdy może zauważyć, że na nagrobkach są również inne daty pochówków niż luty 1915, a więc nie znamy prawdziwych wydarzeń. Brak jest relacji, co się działo z mieszkańcami przed wybuchem wojny, w jej trakcie i po wojnie. Informacje i zdjęcia zawarte w filmie są niedostępne w internecie i archiwach. Informacje historyczne o Bajtkowie zostały już skompletowane i zakończone. Ten krótki opis wykracza poza informacje, które można udostępnić publicznie. Są to sprawy dotyczące osób prywatnych. Przedstawię Państwu kilka dni, co się działo przed wybuchem wojny, początek wojny, środek i wydarzenia z lutego 1915 roku. W kilku zdaniach przedstawię dziwne zachowanie żołnierzy rosyjskich, którzy stacjonowali w Bajtkowie. Wcześniej o tych sprawach wspomniałem w filmiku o Grodzisku. W końcowej części filmiku odpowiem na niektóre powtarzające się pytania i maile od ludzi, którzy bardzo chcieliby wiedzieć o pewnych miejscach i wydarzeniach związanych z historią tej miejscowości. Dzięki tej miejscowości możemy przekroczyć wrota czasu i znaleźć się w różnym okresie dziejów Bajtkowa. Nazwy miejscowości będą na przemian w oryginalnym brzmieniu z tego okresu, jak i obecnym. Spowodowane jest to tym, że nie będę mówił tutaj o Polakach czy Niemcach, lecz o mieszkańcach tej miejscowości, którzy posługiwali się różnymi językami. Nad głównym ołtarzem kościoła w Bajtkowie, nad herbami rodowymi i budowniczych tego kościoła rodziny Kanewurf i Wegenfeld jest bardzo ciekawa scena biblijna, która pasuje do tej miejscowości. Baranek zrywa się pieczęci i otwiera Księgę Życia. A więc zajrzyjmy do Księgi Miejscowości Bajtkowen i przekroczmy wrota czasu, by znaleźć się przeszło 100 lat wstecz. Miejscowość Bajtkowen, największy majątek rolny w powiecie Ełk, należący do pana Horsta von Kanewur. Jest wtorek, 28 lipca 1914 roku. Zachodzi już słońce nad Bajtkowen. Do zarządcy majątku pilnie jest dostarczany telegram z Ełku o treści. Wszyscy pomocnicy żniwni natychmiast powrót. Tego dnia w Bajtkowen przy żniwach pracowało wielu żołnierzy z 11 Pułku Dragonów z Ełku. Zarządca majątku Hans Light pojechał natychmiast w pole i zabrał żołnierzy, którzy pracowali przy żniwach pomiędzy kościołem a lasem. 1 sierpnia w sobotę o godzinie 6 wieczorem do Bajtkowen nadszedł rozkaz mobilizacji. Jako pierwszy dzień wyznaczono niedzielę 2 sierpnia. W niedzielę rano 2 sierpnia 1914 roku cały dworzec kolejowy w Bajtkowie był przepełniony rezerwistami i rodzinami. Patrząc na te sceny oczyma obserwatora z 2018 roku, aż nie chce się wierzyć, że ci ludzie udają się na wojnę. Panował tam nieopisany zachwyt oraz poczucie jedności. Wszyscy powołani ze śpiewem na ustach udawali się do garnizonu. Z majątku Bajtkowen powołanych zostało 33 mężczyzn. Wówczas do majątku należały wsie Romanken i Czernien. Mógłby ktoś zadać pytanie, dlaczego w majątku są dwie wsie. A dlatego, że pan Grabowski, gdy otrzymał od mistrza Jana von Tiefena te posiadłości, to musiał wystawić 2 konnych rycerzy z uzbrojeniem. Nakaz taki obowiązywał w Bajtkowie do 1601 roku. Na marginesie dodam, że pan Grabowski to typowy biznesmen. Co do nadania własności przez mistrza Tiefena mam wątpliwości. Jestem przekonany, że posiadłości w Bajtkowie nie nadał mistrz Tiefen, to tak jak z Kosinowem, które należało przez pewien czas do Grabowskiego, póki nie pojawił się inny właściciel podobny do Grabowskiego, który też miał prawa do tej miejscowości. Odeszliśmy od tematu filmu, a więc powracamy do roku 1914.
W poniedziałek rano, 3 sierpnia 1914 roku, dało się słyszeć serię wystrzałów oraz widziano wiele pożarów. Tego też dnia na Młyńskim Wzgórzu pojawił się pierwszy patrol rosyjski. Był to 11 Pułk Dragonów z Grajewa. Właściciel majątku, pan Horst oraz pani Bachor, żona pastora, poszli do nich, aby zanieść im jedzenie i picie. Wówczas na wzgórzach otaczających Bajtkowo było dużo uciekinierów z nadgranicy. Żołnierze, w obawie, że pokarm może zawierać truciznę, kazali, aby właściciel majątku pierwszy wszystkiego spróbował, a gdy nie stało się nic, dopiero jedli i pili. Dlaczego wspominam te wydarzenie? Dlatego, że po tym wydarzeniu w Ełku powszechnie opowiadano, że proboszcz Bachor oraz Horst, właściciel majątku, zostali powieszeni przez Rosjan, co w rzeczywistości było plotką. W środę 5 sierpnia zostały zniszczone przez rosyjski patrol dragonów nadajniki znajdujące się na poczcie. Na drugi dzień ten właśnie patrol został ostrzelany przez przechodzącą kolumnę niemieckich żołnierzy wiozących prowiant. Były to pierwsze strzały w Bajtkowen. Działo się to porą wieczorową, w czasie gdy dziewczęta doiły krowy na pastwisku nad jeziorem. Podczas strzelaniny skryły się w dole po piwnicy, a kule przelatywały nad ich głowami. W niedzielę 9 sierpnia właściciel majątku, Horst von Kannewurf, pojechał pociągiem do Giżycka i zgłosił się tam jako ochotnik do 11 Pułku Dragonów tam stacjonujących. Dzień wcześniej pan Horst wysłał do Giżycka Adolfa Dubińskiego, by dostarczył jego konia do miasta. 19 sierpnia wieczorem słychać było strzały nad Ełkiem. Osoby przejeżdżające przez Bajtkowo opowiadały o nadejściu rosyjskich zastępów wojska. Około godziny 22 w Bajtkowie pojawiły się liczne regimenty wojska rosyjskiego, również artylerii, jak i kozaków, którzy to rozbili swoje obozowisko nad jeziorem koło przepompowni. Sztab miał swoją siedzibę w szkole, dlatego też ówczesny nauczyciel Kalwa musiał przeprowadzić się wraz ze swoją rodziną do Heinzleita, zarządcy majątku. Dworek został zajęty przez oficerów, m.in. starego generała. Rano wydano rozkaz natychmiastowego przygotowania jedzenia dla pani Bachor oraz gospodyni dworskiej pani Idy Piaszczyńskiej. Godziny ranne bardzo wyraźnie pokazały, jak wiele zastępów wojska tu się znajdowało. W zasadzie był to cały korpus armii. Na plebanii rankiem 20 sierpnia zostały wykorzystane i zużyte wszystkie zasłony i wszelka bielizna. Dodatkowo w pokojach leżały stare zużyte onuce, brudne i zniszczone. Jeden z oficerów powiedział proboszczowi, że żołnierze nosili te onuce bez przerwy przez 4 tygodnie. O godzinie 11 proboszcz Bachor został wezwany do szkoły, gdzie stacjonował generał ze swoim sztabem. Generał zapytał proboszcza Bachora, kim pan jest. Odpowiedział, jestem proboszczem. Nikt nie chciał mu uwierzyć, mimo wielokrotnych zapewnień. Wydawało się wszystkim i przy tym obstawali, że jest on zarządcą całego majątku i oskarżano go następujące rzeczy. Po pierwsze, pozwolił pan, by właściciel majątku, mimo że niezdolny do walki, zgłosił się na ochotnika i poszedł walczyć. Drugie, zatrzymał pan robotników rosyjskich, którzy znajdowali się tutaj w momencie wybuchu wojny, zabierając im paszporty i wynagrodzenie. Było to prawdą o tyle, że po wybuchu wojny polscy pracownicy oczywiście nie mogli przekroczyć granicy. Trzecie, powiedział pan, że w domu nie ma żadnej broni. Jednak przeszukanie pokazało, że w ukrytej skrytce na plebanii znajdowało się 11 karabinów, siodła, piękne uzdy i skórzane smycze. Proboszcz Bachor stwierdził, że nie ma pojęcia o skrytce. Nadmienię, że powiedział prawdę. Wyrok, jaki ogłosił generał, brzmiał: będzie pan rozstrzelany. Wyroku nie wykonano, gdyż dla Rosjan on był jeszcze potrzebny, aby zapewnić logistyczne zapotrzebowanie i pomoc w utrzymaniu majątku, aby dalej funkcjonował na potrzeby Rosjan. Został zwolniony pod strażą. O godzinie 12 na dziedziniec pałacu przyjechał czarny samochód. Wysiadł z niego generał Rannenkampf, jednak po krótkiej rozmowie szybko odjechał. Teraz przeskoczymy w czasie do 9 września.
O 9 rano wszystko zaroiło się od niemieckiego wojska i wkrótce rozpoczął się silny ogień z broni maszynowej. Linia walk ciągnęła się od Karlsorge, nadmienię, że dziś tej miejscowości już nie ma, przez ruską wieś, Pistki, Talusy, Karbowskie, Rostki Bajtkowskie, Czernie, Niekrasy po Bobry. Pistki płonęły już rano. Rosyjska artyleria ostrzeliwała głównie okolice pod miejscowością Karbowskie i Talki. Można było zobaczyć każdy spadający pocisk. Potem Rosjanie przyszli bliżej i pociski spadały na jezioro. Pod Karlsorge niemiecka bateria zabezpieczająca została przejściowo uciszona przez ciężką rosyjską artylerię. W dniu 10 września o 3:30 rano oddziały stanęły gotowe do walki. Rosjanie częściowo opuścili okopy już w nocy i cofali się w kierunku południowo-wschodnim. Oddziały, które wyzwoliły Bajtkowen, należały do III Dywizji Rezerwy pod dowództwem generała von Morgena. Przed wyzwoleniem tej miejscowości, najpierw w okolicach góry Rymker pod Kosinowem i potem w okolicach góry Karasz na granicy wsi Suczki, doszło do walk z Rosjanami. W dniu 10 września, około 10 przed południem, przy biciu dzwonów i najserdeczniejszych pozdrowieniach od mieszkańców miasta, generał von Morgen ze swoimi oddziałami wkroczył do wyzwolonego Ełku, który był 3 tygodnie pod rosyjską okupacją. Nadmienię, że w dniu 31 października Ełk został ponownie zajęty przez Rosjan. Miasto było teraz całkowicie opuszczone przez ludność. Wymarłe miasto Ełk. Przeskoczymy teraz w czasie do 10 lutego 1915 roku. Wieczorem Rosjanie spędzili wszystkich mężczyzn z Bajtkowa, których rankiem 11 lutego z bocznicy kolejowej w miejscowości Czernien wagonami deportowali na Syberię. 11 lutego przed południem rozpoczęło się mocne ostrzeliwanie z 3 stron przez niemiecką artylerię wsi Bajtkową. Baterie artylerii ostrzeliwały ze wsi Mostolten, Szniepien i Anderswalde. Zaraz na początku pocisk zapalający uderzył w duży dom z 10 rodzinami przy drodze od jeziora. Żona mistrza Kowalskiego, pani Gogol, została przygnieciona przez ścianę, która się zawaliła. Została zaniesiona przez Rosjan do piwnicy szkolnej, opatrzona, ale później tam zmarła. Była pierwszą ofiarą wśród mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy, którzy pozostali w Bajtkowen, natychmiast uciekli do piwnicy pod Oborą. W tej piwnicy wszyscy przetrwali szczęśliwie całą kanonadę. W nocy z 11 na 12 na Bajtkowo został przypuszczony szturm przez 264 Regiment Piechoty. Rosjanie w międzyczasie osadzili się w lesie bajtkowskim. Dysponowali tam niezliczoną bronią maszynową. Wojska niemieckie z powodu utrudniającej widoczności pogody, nadmienię, że była mrzawka i bardzo dużo śniegu, ucierpieli od własnego ognia artyleryjskiego, dlatego około południa musieli się wycofać z powodu dość dużych strat. Podczas wycofywania zabrali ze sobą ludzi znajdujących się w piwnicy i w najgęstszym deszczu pocisków na przełaj przez głęboki po kolana śnieg udali się do Kosinowa. Podczas ewakuacji jeden chłopiec został lekko ranny. Niemieckie oddziały okopane były w lesie koło Kosinowa. Nastąpił ponownie silny ostrzał armii niemieckiej i około 13 Rosjanie musieli ostatecznie opuścić swoje stanowiska w lesie bajtkowskim. Te dni kosztowały 264 Regiment Piechoty wiele strat. 66 mężczyzn zostało zabitych przez swoją artylerię. Pochowani zostali obok szkoły. W małym grobie pochowano kapitana Karla Remersa i podoficera Waltera Heinersdorfa, syna radnego z Halle. W zbiorowym grobie leżało 64 żołnierzy z 264 Regimentu Piechoty, podoficer Paul Kunce, wicesierżant Alfred Peruc i 62 strzelców. Natomiast cmentarz przy kościele i przy miejscowości Kosinowo został założony później. Znajdują się tam groby żołnierzy niemieckich i rosyjskich, które zostały zebrane z okolicznych pól i położone w jednym miejscu.
były to małe cmentarze honorowe. Teraz przedstawię kilka scen, to co mnie rozśmieszyło patrząc na wojsko rosyjskie, które stacjonowało w Bajtkowie. Początkowo Rosjanie zachowywali się regulaminowo. Za produkty płacili w rublach i była dyscyplina wojskowa wśród żołnierzy. Patrząc na inne miejscowości, to Rosjanie inaczej się zachowywali niż w Bajtkowie. Na przykład posiadłość właściciela Mikutowskiego w Rostkach Bajtkowskich została podpalona, a pracujący na polu pan Klosowski został ostrzelany przez kozaka i z powodu zranienia później zmarł. W Nowej Wsi i Baranach Rosjanie rozstrzelali cywilów, a gdy chciano ich pochować, ludzie musieli pozostawić trumny i uciekać, ratując życie. W Bajtkowie było całkiem inaczej. W dworze było ulokowanych wiele kobiet i dziewcząt. Wszyscy tylko pili wino. Co pewien czas ludzie otrzymywali od Rosjan nieco soli i nafty, jak również zapałek, ale brak tych rzeczy był jednak dość odczuwalny. Poza tym ludzie nie cierpieli i wytrzymywali całkiem dobrze z Rosjanami. Młócono razem z Rosjanami zboże, co prawda z prostakami, ponieważ Rosjanie zawieźli młocarkę do Kosinowa, a młócili ręcznie. Lecz nagle wszystko się zmieniło, ci żołnierze po prostu zdziczyli w mojej opinii. Wybrałem kilka scen. Pierwsze, 21 sierpnia 1914 roku po południu nastąpiło zaćmienie słońca nad Bajtkowem. Zrobiło się ciemno, przy czym Rosjanie okazali się prawdziwym ludem pierwotnym. Nie wiedzieli, co to jest. Tak jak chowają się zwierzęta, tak Rosjanie schowali się ze strachu do obozu i odprawiali nabożeństwa. Druga scena. Podczas przeszukania dworu odważni żołnierze rosyjscy bali się wejść do piwnicy. Wydawała im się straszna, wałęsali się dookoła i nie odważyli się wejść. Nadmienię, że piwnica robiła wrażenie, gdyż powstała podczas pierwszego pałacu. Kiedy w końcu znaleźli odwagę, spodziewali się w niej skarbów. Właściwie wszystkie ściany i podłogi we wszystkich kierunkach zostały opłukane. Zapewne informacje posiadali od służby, gdyż pałac dysponował dużą ilością gotówki, obrazów, a nadmienię, że same komplety sztućców dla 60 osób wykonane były ze srebra. Rosjanie nic nie znaleźli, gdyż wszystko było ukryte w piwnicy kościoła, która zawalona została gruzem. Trzecia scena. Przypuszczano, że w szkole znajdują się też duże skarby zarządcy majątku. I po wymarszu generała wszystkie kąty ze szkoły zostały przeszukane i przekopane. O tych skarbach zapewne dowiedzieli się od któregoś z mieszkańców. Zarządca majątku w tajnej skrytce faktycznie schował skarb, ale nie w szkole. Znajdowało się tam 300 marek w srebrze, tuzin srebrnych łyżeczek do herbaty oraz komplet srebrnych sztućców dla 12 osób i duża ilość gotówki w rublach. Czwarta scena. Pewnego razu Rosjanie zapragnęli na obiad upiec gęsi, ale chcieli je upiec z nieoskubanymi piórami. Ten pomysł doprowadził, że spłonęła mleczarnia na dole nad jeziorem z 2 stajniami. Po tym, jak naważyli piwa, próbowali ugasić pożar, ale bezskutecznie. Przejdziemy teraz do odpowiedzi na niektóre pytania. Czy w historii Bajtkowa wykonywano wyroki śmierci? Oczywiście jest to prawda. Wykonywano przez powieszenie. Skazańcy byli wieszani na górze Szubienic i skierowani na Las Bajtkowski. Góra otoczona była bagnami, a wjazd znajdował się od południowo-wschodniej strony, gdzie przebiegała droga z Bajtkowa do Ełku. Do dziś są fragmenty tej drogi, która łączyła Bajtkowo z Romankami. W tym czasie nie było wsi Romanki i Ciernie. Okoliczne pola porośnięte były krzakami głogu. Od tej rośliny pochodzi nazwa miejscowości Cierni, gdyż głóg posiada kolce Ciernie. W tym czasie nie było drogi, która biegnie dziś z Bajtkowa do Ełku. Została ona wykonana, gdy powstawały majątki, łączyła majątek Anderswalde, Bajtkowen, Talken, Karbowsken, Neuesdorf. A przebieg jej wielokrotnie się zmieniał, co do dziś widać na okolicznych polach, gdzie pozostały fragmenty tej drogi.
Nie mogę wskazać Państwu, gdzie odbywały się pochówki tych skazańców, ze względu na możliwość niszczenia terenu przez poszukiwaczy. W tym czasie Las Bajtkowski wyglądał inaczej niż dziś. Nazywany był przez stulecia Borek. Przypominał bardziej park niż las. Przez ten las wiodła droga z Ełku w kierunku Mazowsza. Omijała Bajtkowo i przechodziła przez dzisiejszy cmentarz parafialny w Bajtkowie, omijając bagna. Nie myślałem, że będzie tak wielkie zainteresowanie tym tematem, takimi szczegółami. Las Bajtkowski kryje tajemnice związane z budowlami kamiennymi i nie tylko. Dziś tych kamieni już nie ma. Pozostał tylko jeden i to tylko część kamienia, który stoi w centralnej części wsi. Tajemnicza historia tego miejsca będzie ukazana w filmiku o historii majątku, jeżeli będzie takie zainteresowanie. Odradzałbym samotne spacery po tym lesie porą nocną czy wieczorową. Jest to bardzo, bardzo tajemniczy las. Pytanie, czy w jeziorze Bajtkowskim utopiony jest czołg? Częściowo jest to prawda, gdyż stacjonowała tutaj dywizja pancerna, a sztab mieścił się w szkole, która w styczniu 1945 roku została zbombardowana przez lotnictwo rosyjskie. Nieopodal lasu, w stodole, która powstała w 1918 roku, był magazyn pocisków do czołgów, które zostały zatopione przez Rosjan, gdzie jest zakopane złoto przez oddziały napoleońskie, a wspomniane w filmiku o majątku. Nie mogę wskazać tego terenu, gdyż obawiałbym się napływu poszukiwaczy, którzy by niszczyli nieruchomości prywatne. Nie mogę Państwu wskazać całej podziemnej infrastruktury w Bajtkowie, temat ten pomijam. Pytanie, czy przy skręcie z drogi wojewódzkiej do miejscowości Karbowskie była karczma? Nie. Przy danym skręcie istniał budynek mieszkalny, gdzie mieszkała rodzina policjanta. Doszło tam do wielkiej tragedii. Syn zastrzelił rodziców. Po tym wydarzeniu budynek popadł w ruinę i nigdy nie został odbudowany. Gdzie była cegielnia majątku? Należy odróżnić cegielnię koło Rymek, a która należała do Bajtkowa, od cegielni majątku. Ta mała cegielnia znajdowała się za Lasem Bajtkowskim koło miejscowości Czernien. Otrzymałem pytanie, co było nad jeziorem, gdyż jest stara pocztówka w internecie z drewnianymi barakami. Nad jeziorem znajdowała się zabudowa drewniana, a mianowicie mleczarnia, nad którą mieszkała pani Dubienicka, i 2 baraki dla koni. Była to zlewnia mleka, gdyż przetwórstwo mleczne do 1914 roku znajdowało się koło folwarku. Robiono tam sery, które trzymano w piwnicy. Jak już wcześniej wspomniałem, spalili tę zabudowę Rosjanie, przygotowujący sobie jedzenie. Od tego momentu aż do 1945 roku nie było już zabudowy nad jeziorem, a po wojnie za odszkodowanie za tę zabudowę wybudowano w 1922 roku budynek mieszkalny, który dziś służy jako gminny budynek socjalny. Doszliśmy do końca fragmentu tego filmiku, a więc dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam.